Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że przyszliście. Dowiedziałem się o tym po zrobieniu tej prezentacji, choćby robiłem w tym tygodniu. Oficjalnie dopisano do listy jednostek chorobowych w towarzystwie ortopedycznym coś takiego jak szyja ultramaratończyka. Ultramaratończycy kolarscy doznawali regularnie, i to wiele razy słyszałem, sytuacji, w której po prostu wysiadały mięśnie trzymające szyję w wyproście. Czyli to jest ta sytuacja, w której nie są w stanie zrobić tego, po prostu głowa dynda tak, jadą tak, nie są w stanie podnieść. No, to się wydarzało od kilku lat. Ja pierwszy raz o tym słyszałem w 2018. Nie wiem, czy jest tutaj znany komuś nazwisko Remek Siudziński. No to Remek doznał właśnie szyi ultramaratończyka w 2018 na Race Around Austria. Przywiązali mu sznurkiem kask do spodni, jakoś mu tam zszywali, że tutaj po prostu był sznurek za kask do spodni, ciągnął, głowa mu wciąż dyndała, ale jechał. I potem od paru osób o tym usłyszałem, że ktoś właśnie przejechał jakiś bardzo długi dystans naraz i potem na przykład 3 dni musiał sobie trzymać głowę rękoma tak, albo chodzić w kołnierzu. Badali się ci wszyscy, czy właśnie Remek, czy ci moi pacjenci, o których teraz wspominam, i tam nie dochodziło do żadnej fizycznej zmiany. Nie było wyraźnie widać, nie wiem, na USG, na rezonansie, ani uszkodzenia fizycznego w kręgosłupie, ani jakiegoś zerwania mięśni, czy właśnie neuropraksji, która by powodowała ograniczenie funkcji jakiegoś stawu. Ale pojawiało się tego na tyle dużo w ostatnich latach, że ukuto taki termin w ortopedii jak szyja ultramaratończyka. To jest właśnie taka sytuacja, w której nagle głowa wam spada tak, nie jesteście w stanie zrobić tego po długim, jednostajnym wysiłku, no, na rowerze głównie. I jest to, że nie najczęstsza, ale warto wiedzieć, że w końcu kolarze doczekali się takiego uhonorowania w postaci tego, że mamy jakąś swoją chorobę. Bo mamy kolano skoczka, mamy bark pływaka, mamy łokieć tenisisty, mamy łokieć golfisty, a nie było żadnej choroby kolarskiej, mamy to. I teraz o profilaktyce. Skoro są te kontuzje, co możemy zrobić? Nigdy nikomu nie obiecam wyeliminowania ryzyka kontuzji. Kontuzje są, były, będą. Możemy zrobić wszystko, żeby zmniejszyć ryzyko, a ona i tak się może wydarzyć. Natomiast po pierwsze, no właśnie, będzie mniejsze ryzyko. Po drugie, nawet jeśli wydarzy się wam już jakiś uraz, są twarde dowody na to, że jeśli w dniu urazu byliście w lepszej formie, szybciej wrócicie do siebie po nim, niż jak wydarzył wam się w dniu, kiedy byliście zaniedbani. Więc nawet jeśli zrobicie wszystko, co możliwe dla profilaktyki, a i tak się wam coś wydarzy, to nie poszło to na marne, dzięki temu może wrócicie na rower po 3 miesiącach, nie po 6. Więc warto. Najlepiej nie uprawiać sportu, aczkolwiek wszyscy, którzy mi to mówią, ja zawsze wyciągam wtedy dane, że jednak mimo wszystko złamania, skręcenia i różne kontuzje przeciążeniowe aparatu ruchu no nie są nawet w pierwszej 10 najczęstszych przyczyn śmierci na świecie, a nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza i choroby układu krążenia są w 5, to są 4 z 5 i sport im zapobiega, więc może warto. Kontuzje przeciążeniowe, czyli te wszystkie sytuacje, gdzie jadę 3 godziny i trochę zaczyna pod koniec boleć kolano, ale nie wiem dlaczego. Albo 2 dni po tym, jak pojeździłem dłużej na rowerze, nie mogę się zgiąć. Jest to tego dużo i tu już będziemy to omawiać znacznie dłużej, też każdy z tych aspektów. Pierwsze jest zarządzanie obciążeniami i teraz jest bardzo ważne, żeby się telewizor nie wyłączył. Narysujmy sobie taki wykres. Tu jest F jak forma, a tutaj mamy CZ jak czas. Czujemy się całkiem nieźle, przyszliście tutaj o własnych nogach, może ktoś był dzisiaj na rowerze, może przynieść zakupy i tak dalej, więc jest w niezłej formie. No i tu jesteśmy dzisiaj. Docelowo większość z Was chce tą formę raczej zwiększać, tak? Więc trenuje.
Także tu jest ta forma, od ostatnich 3 dni powiedzmy jest stała. Taka kreska to jest trening, to jest jakaś aktywność fizyczna. Czy bieganie, czy basen, czy trenażer, czy długa wycieczka na rowerze, czy trening interwałowy. Co się dzieje z formą po treningu? Dobrze. Za mało suspensu w tej grupie, za mądrzy jesteście. Ale tak, forma po treningu spada. Czy dla wszystkich jest to oczywiste? No jak wracacie bezpośrednio po rowerze i kazał wam jeszcze raz pójść na ten rower, no to by się wam dużo mniej chciało, tak? Super. No to dlaczego, żeby mieć lepszą formę, trenujemy? Bo potem odpoczywamy. I w okresie odpoczynku ta forma odbudowuje się z nawiązką. Musi minąć na to trochę czasu, no to robimy kolejny trening. Znowu nam ta forma trochę spada bezpośrednio po, odpoczywamy, odbudowuje się trochę wyżej, znowu trochę czasu musi minąć i robimy kolejny trening. I tak sobie trenujecie. I teraz tutaj mi palec trochę zadrżał, robicie trening trochę dłuższy niż zwykle, trochę mocniejszy niż zwykle. No więc ten spadek jest trochę większy niż wcześniej, bo się bardziej zmęczyliście, oczywiste. Ale znowu wracacie do tej formy, mija mniej więcej tyle samo czasu i tak dalej. I tutaj robicie znowu krótszy trening, a teraz nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale ta kreska powrotu do formy pod znacznie mniejszym kątem podróżuje dalej, prawda? Dlaczego? To był łatwy trening. Ten czas regeneracji jest też różny ze względu na wszystkie tak zwane czynniki zewnętrzne, tak? Czyli wyspanie się, obciążenie psychiczne, dieta, ilość snu, jakość snu i tak dalej. Jeśli ktoś wpada w rytm, że musi trenować co 2 dni, a wydarza mu się coś w życiu, przez co ten czas regeneracji trochę spada, ale jak widzicie, tu postawiłem trochę dłuższą kreskę między 3. a 4. treningiem, no bo były te gorsze momenty w życiu, które utrudniły tą regenerację, no to spoko. Ale jak ktoś ma jakąś manierę, że plan ponad wszystko, jest wysoce zmotywowany, odpuszczenie treningu jest ciężkie, no to może być tak, że robi te ciężkie treningi, ta forma spada wolniej i w pewnym momencie idziemy z tą formą, wiecie, kopierowek, ale nie zdąży się z niego wygrzebać, robi kolejny trening. Trochę zaczyna się wygrzebywać, ale robi kolejny. A gdzieś tak tutaj jest granica kontuzji przeciążeniowej. Tu są te sytuacje, gdzie nagle nie wiem dlaczego zaczyna mnie boleć kolano, tu nie wiem, bolą mnie plecy po nocy i tak dalej, i tak dalej. I szczerze ze sportowcami wytrzymałościowymi to jest pierwsza rzecz, którą robię. Jak przychodzą właśnie z takim bólem, że no tam po dłuższym treningu albo nie wiem, co 3 dni bez powodu boli mnie łokieć, tak? Muszą mi wysłać na przykład plan treningowy i sobie analizujemy, czy rzeczywiście nie było tak, że ostatnio było trochę więcej obciążeń, a na przykład to jest młody sportowiec i miał sesję. Może to jest człowiek, któremu się świeżo urodziło dziecko, a postanowił trenować tak samo jak wcześniej, tylko że śpi 3 godziny na dobę z przerwami. I uwierzcie, że naprawdę to jest najważniejsza pierwsza rzecz do zapobiegania tym wszystkim dziwnym bólom, które się pojawiają znikąd. Więc tu po prostu do przemyślenia, że po tych treningach trenerzy tutaj są ważni, tak? Moja rozmowa z trenerem często, jeśli ktoś ma trenera, wchodzi do gry, natomiast nawet taki rachunek sumienia. Gorzej spałem, raz na jakiś czas mogę, bo to nie będzie to kopanie dołka, ale jak już ten dołek odkopiecie odpowiednio daleko, to się może wydarzyć. Trening ogólnorozwojowy. Kto jesienią i zimą coś ćwiczy poza rowerem, a latem, wiosną tylko rower? Większość, tak? No bo to się przyjęło, od 30-20 lat się o tym mówi, że tak się powinno, tak ma być i koniec. I jak się zapyta tych niektórych zawodników, dlaczego? To znaczy bardziej dlaczego nie w sezonie też ten trening ogólnorozwojowy? To powiedzą, że boją się na przykład ryzyka kontuzji, bo ten trening ogólnorozwojowy to można sobie zrobić krzywdę. Na przykład na siłowni robiąc przysiady czy jakieś ćwiczenia na plecy można sobie zrobić krzywdę. I potem ma się kontuzję w sezonie i się pauzuje od roweru. No to dlaczego ja mówiąc o zapobieganiu kontuzji mówię o treningu ogólnorozwojowym i dlaczego całą zimę go robimy, żeby zapobiegać kontuzjom w lato, ale latem go nie robimy, bo się boimy kontuzji z nim związanych. Trochę paradoks, prawda? Więc
W statystyce najmniej kontuzyjnych sportów w ogóle na świecie, wszystkich, trening siłowy jest pierwszy, czyli najmniej kontuzji wydarza się w trakcie treningu siłowego. Więc czy jest sens rezygnacji z niego w sezonie, żeby właśnie nie zrobić sobie kontuzji na tej siłowni? Porozmawiamy o tym później. Ale jako ciekawostkę powiem, że jak już się przydarzała kontuzja w trakcie treningu siłowego, to wiecie co to było? Ból pleców. Statystycznie 20 parę procent osób trenujących siłowo ma problemy z plecami. To mniej niż 60%, które jest wśród ogólnej populacji. Trochę o basenie, bo to też, ta ogólnorozwojówka to nie jest tylko siłownia, czy jakiś core i tak dalej. To jest też basen, wiele osób zimą, jesienią pływa. Generalnie jak ktoś chce pływać, niech pływa i jego plecom to nie zaszkodzi, ale jak ktoś nie lubi pływać, a chodzi na basen, bo się dużo nasłuchał czy naczytał, jak to basen nie jest dobry dla pleców, to niech przestanie. Bo są lepsze sposoby na profilaktykę dla kręgosłupa, na rehabilitację kręgosłupa, natomiast tak jak mówię, basen nie szkodzi, żeby też nie było. Ja po prostu chcę, żebyśmy przestali go gloryfikować jako, że wszyscy powinni chodzić na basen, bo jest zdrowy dla pleców. Jest neutralny. Trening funkcjonalny jest kolejną rzeczą, którą chciałem odczarować, ponieważ nazwa funkcjonalny wzięła się stąd, że on ma nam dawać funkcje, tak? Że odwzorowuje pewne codzienne funkcje, które my robimy, my to trenujemy i dzięki temu nasza funkcja codzienna jakaś się poprawia. Czyli idę na siłownię, biorę tutaj 30 kg i robię spacer farmera, więc to jest trening funkcjonalny po odrobienie ciężkich zakupów. Widziałem na przykład świetny przykład ćwiczenia funkcjonalnego pod nieprzewracanie się przy wyciąganiu bidonu. Bierzemy planka i tu przesuwamy coś ręką. Ma to imitować wyciąganie bidonu w trakcie jazdy i nie stracenie równowagi. Trening funkcjonalny pod kolarstwo. Każdy trening jest funkcjonalny, jeśli wymyślimy tą funkcję. Więc czyste, chamskie, kolokwialnie mówiąc, dźwiganie ciężkich rzeczy, jeśli ktoś lubi, też może być treningiem funkcjonalnym, bo to jest funkcja, którą on robi, lubi dźwigać ciężkie rzeczy. Także ten trening funkcjonalny znaczy różne rzeczy, jest w sposób standaryzowany. To jest najczęściej właśnie trening ogólnorozwojowy. Placebo. Tu właśnie trochę zaczęliśmy o tym mówić, że jeśli pomaga, ale pacjent się czuje lepiej, ale to wprost nie pomaga, to czy to dobrze, czy to źle. To jest efekt placebo i wszyscy wiedzą, czym jest placebo. Wszyscy? Nikt nie ma wątpliwości? Można powiedzieć, że nie, naprawdę. Dobra, tak. Placebo, czyli sytuacja, w której daję wam cukierka, ale mówię, że to świetny lek na ból głowy, was przestaje boleć głowa, bo w to uwierzyliście. Spoko. Wszyscy wiedzą, czym to jest, a opiera się na tym bardzo dużo zabiegów, chociażby właśnie ten masaż na bóle pleców, no bo ktoś tych pleców dotknął, więc to musiało pomóc, ale też ćwiczenia w dużym stopniu są oparte na placebo, bo ktoś mówi, to tak mnie bolą plecy, że nie mogę się ruszać, a ja znajduję ćwiczenia, które wiem, że go nie będą na pewno bolały, on to trochę robi i mówi, o nie, jednak mogę i go nagle trochę mniej boli. To nie te ćwiczenia, to nie wiem, nie wzmocnienie mięśni magiczne, tylko trochę też ta aktywizacja czy zrobienie czegoś. Wszyscy wiedzą o placebo, nie będę się rozgadywał. Chcę porozmawiać o nocebo. Czy ktoś wie? Ktoś ma pomysł, skojarzenie, coś. Nocebo to jest sytuacja, w której widzicie wielki nagłówek, ponad 50% kolarzy cierpi z powodu bólu pleców i was nie bolały plecy, ale jeździcie dużo na rowerze i w sumie trochę was zaczynają. Nocebo to jest sytuacja, w której troszeczkę coś tam was boli kolano, idziecie do lekarza, a on mówi, no wie pan co, trochę jeżdżę na rowerze i mnie boli kolano. O Jezu, pan ma 52 lata, to w tym wieku to już nie. I wy wychodzicie i was boli jeszcze bardziej. Choćby wam coś przypisał i coś zrobił. Placebo w praktyce to jest właśnie to pomasowanie pleców, to jest to danie ćwiczeń, to jest to zrobienie czegokolwiek, co też sprawia, że człowiek w to uwierzy, ale to jest też rozmowa, czyli powiedzenie, mówisz mi, że cię bardzo bolą plecy. A ja mówię, no czasem to się zdarza, spoko, za 60% populacji bolą plecy, 50% kolarzy, to i tak dobrze, że dopiero teraz. Ale spokojnie, czasem to się zdarza, pewnie to nic poważnego, nie wiem, przypiszemy ci jakiś plan ćwiczeń, za tydzień będzie wszystko dobrze. To jest już placebo. On już wie, okej, dobra, w sumie to nic poważnego, powiedział to specjalista, poćwiczę, będzie dobrze. I to nie stricte te ćwiczenia, bo co w tydzień można wzmocnić?
To nie jest tak, że wcześniej miał tak chwiejny ten kręgosłup, tak niestabilne te mięśnie tułowia, że mu się wszystko chwiało, tydzień poćwiczył, to się spięło i teraz już jest super. To jest też troszeczkę to, że właśnie usłyszał dobre słowo, że ktoś się zainteresował, ktoś pogadał i tak dalej. Nocebo. I tu chcę trochę porozmawiać o nocebo, nie tylko w takim kontekście właśnie, że wszyscy wasi znajomi będą wam mówić, że się przestali wygłupiać z tym rowerem, bo od tego to przecież jak się cały dzień tak zgarbionym siedzi, to nie dziwne, że was wszystko boli. Ale też nocebo może być przesadne leczenie się, czyli trochę od uwierzenia w nocebo może zacząć hipochondryzm. Dobrym przykładem tego jest moda, która na szczęście już mija, ale 5-10 lat temu była plagą, czyli kinezjotaping. Kojarzycie te plastry na kolana, na plecy, na barki, na łokcie? Wszyscy. Kiedyś przyszedł do sklepu, gdzie pracowałem, bo żeby zarobić na studia pracowałem w sklepie rowerowym. Klient, i to właśnie jeszcze byłem w trakcie studiów, pracowałem w tym sklepie, było lato, więc krótkie spodenki, krótki rękaw. I ten człowiek był cały w tych plastrach. Tu, szyja jeszcze wystawało trochę spod koszulki. Ja mówię, przepraszam, że pytam, ale muszę. Co się panu stało? On mówi, nic. A tak sportowcy teraz chodzą. To było śmieszne, ale znam ludzi, którzy naprawdę uwierzyli, że te plastry, o ile coś mogą odciążać, to jeszcze jest taki element dyskusyjny. Tu możemy porozmawiać, chętnie wejdę w dyskusję. Jak ktoś chce o tym porozmawiać, niech sobie zapisze i wrócimy do tego, jak skończę główny temat. Natomiast no na pewno nie chcę i chcę was przestrzec przed uwierzeniem, że to coś ustabilizuje. A znam takich, co na przykład, nie wiem, po skręceniu kostki przez 3 miesiące się jeszcze kleją, bo ten plastry odpowiednio przyklejone, naciągnięte mają tą kostkę stabilizować. Czy to jest nocebo? Dla mnie niesamowicie wysokie, bo jak niskie przeświadczenie o swojej własnej sile musi mieć człowiek, który wierzy, że kawałek plastra przyklejony na jego kostkę uchroni go przed jej skręceniem. Ja mówię o kontuzjach sportowych, czyli nie wiem, przyklejaniu, oklejaniu barku po zerwaniu stożka rotatorów u siatkarza, tak? Na przykład kinezjotaping jest świetny w stomatologii. Po wyrywaniu ósemki oklejenie twarzy znacznie zmniejsza obrzęk. Tak więc, żeby nie było, to nie jest tak, że ktokolwiek nam chce przykleić kinezjotape'a, to jest zły. Chcę was przed tym nocebo uchronić, żebyście nie uwierzyli, że kawałek plastra naklejony na kolano sprawi, że będzie ono bardziej stabilne. Bo miałem sytuację z zawodniczką, której tam przyszła się okleić 2 dni przed wyścigiem, bo tam ją trochę bolało kolano, ale miała zawody. I się ten tape odkleił 2 godziny przed startem. Ja stwierdził, że ona nie pojedzie, bo jej kolano nie jest gotowe na wyścig. Jeśli od tego tape'a zależy zdrowie jej kolana, to jest troszeczkę niska wiara w możliwości swojego ciała, bo więzadła w kolanie u zdrowego człowieka można by na nich powiesić kilka ton. Gdyby tak wypreparować więzadło z kolana, powiesić tutaj je i tu zawiesić 2 tony, mogłoby się to utrzymać. To mówię, przyspieszy zejście obrzęku, tak. Zmniejszy dolegliwości bólowe, że was po prostu mniej bolało. Może. Nic nie ustabilizuje. A wiara w to, że ustabilizuje, może prowadzić później do tego, że może was boleć, bo się wam plaster odkleił. Więc to jest takie nocebo, które nie jest na pierwszy rzut oka. Bo takie na pierwszy rzut oka to jest właśnie, mówię, lekarz gbur, który wam powie, że nie dziwne, że was bolą kolana, jak tyle jeździcie, tak? Na tym rowerze, albo w tym wieku. I to też może być trochę nocebo. Ale nocebo czasem jest podchwytliwe. I warto troszeczkę krytycznie podchodzić do wszystkiego, co się czyta, słyszy, mówi i do różnych metod leczenia. To też was uchroni. No a wiara w nocebo znacznie zwiększa ryzyko nie tyle takiej stricte kontuzji, tak, że ci, co wierzą w to, że ich będą boleć plecy po rowerze, to realnie wytwarzają zmiany w kręgosłupie. No nie. Ale następny slajd jest o tym, że są 2 rzeczy, funkcja i struktura, jeśli mówimy sobie o ocenie formy człowieka. Funkcja to jest to, czy wasz kręgosłup się zgina, prostuje, rotuje i zgina bocznie. Struktura to jest, jakbym wam zrobił teraz rezonans i oglądał, jak wyglądają poszczególne kręgi, dyski i tak dalej. Funkcję stawiamy nad strukturą w fizjoterapii. Jak mamy pacjenta, u którego nic nie widać, robimy mu rezonans pleców, bo go bolą plecy, a tam nawet są jakieś zmiany i go boli, ale te zmiany nie są tak zwane pomarańczowo- czy czerwono-flagowe.
Zmiany typu pomarańczowe, czerwone flagi, no to są, nie wiem, jakieś pęknięcia, złamania i tak dalej. Natomiast no, zmiany są też normalne. Tak chociażby mnóstwo pacjentów panikuje, jak dostanie swój rezonans i widzi zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych. No bo brzmi słabo, nie? Może przyjść pacjent z wynikiem rezonansu, po którym się zastanawiamy, nie wiem, dostajemy najpierw wynik rezonansu, a potem przychodzi pacjent i się zastanawiam, czy go wniosą, czy wjedzie na wózku, a on wbiega i mówi, że generalnie to ma problem, że tam, nie wiem, po 3 godzinie jazdy na rowerze go coś tam lekko zaczyna boleć i on chciałby profilaktycznie się na pewno upewnić, czy wszystko jest w porządku. A przychodzi pacjent, który ma rezonans jak z atlasu od anatomii, a go wnoszą, bo go tak boli. To co mówię, nocebo raczej nie wytworzy zmian, ale nocebo może sprawić, że te zmiany staną się, powiedzmy, bardziej bolesne, choć nie powinny być, tak? Tak jak mówię, przychodzi do mnie pacjent, nie wiem, z chondromolacją rzepki, to jest dość częsta kontuzja w kolarstwie, przeciążeniowa. Przy zgięciu kolana tutaj dokładnie boli. Tak jakby w kolanie był balon i ktoś wam go pompował i to kolano było tak trochę rozpychane. I on tą chondromolację rzepki ma. I było go to kolano boli. Robił badania obrazowe, wychodzi chondromolacja rzepki. Robimy rehabilitację na tą chondromolację rzepki i jego przestaje boleć. No i super, nie? Ale robi sobie znowu badania po czasie, kiedy już go nie boli. On dalej ma chondromolację rzepki. Tylko przestała dawać objawy. Bo funkcja jest ponad strukturą, poprawiliśmy funkcję. Bo na przykład miał i chondromolację rzepki, i deficyt zgięcia albo wyprostu w tym kolanie, albo, nie wiem, deficyt ruchomości w biodrze, który może na kolano rzutować. Sen. Większość z was, jak pomyśli o spaniu 8 godzin, to mówi, ta jasne. Z wiekiem ilość potrzebnego snu spada. Więc spokojnie 40-latek, 50-latka może spać 7 godzin i raczej to będzie podobny wskaźnik, tak? Oczywiście ilość snu to jedno, drugie to jego jakość. Nie o tym chcę długo mówić, nie od tego jestem specjalistą, ale też warto wziąć to pod uwagę, że pomijając performance sportowy, o czym, co jest pewnie dla wielu oczywiste, że jak się wyśpimy, to się regenerujemy lepiej, więc ten postęp formy może iść szybciej, jak wcześniej rysowaliśmy sobie zarządzanie obciążeniami, tak i ryzyko kontuzji spada. Ostatnio widzę mnóstwo pacjentów z hipermobilnością, ale zastanawiam się, czy to nie dlatego, że po prostu ostatnio robiono bardzo dużo badań na temat hipermobilności, które czytałem i wiecie, jak to jest. Jak masz w ręce młotek, wszystko nagle wszędzie widzisz gwoździe. Ja ostatnio dużo czytałem o hipermobilności i ostatnio widzę u siebie dużo pacjentów hipermobilnych. Weźcie pod uwagę, że to może być jakieś spaczenie. Co to jest hipermobilność? To jest to, czego wielu by zazdrościło. To są ci, co dociskają sobie łokieć, kciuk do przedramienia bez problemu i tak dalej, a nigdy tego nie ćwiczyli. Przeprosty w łokciach, czyli jak ktoś robi tak i tu jest lekko łokieć do góry, to też jest jeden z objawów hipermobilności, albo przeprosty w kolanach, gdzie kolana też są trochę do tyłu, kiedy ktoś je przegnie. Hipermobilność objawia się też tym, że ktoś jest bardzo, jak to kolokwialnie mówimy, pykający, czyli on na przykład robi tak i słychać takie bez wyraźnego powodu, tak? Czy na przykład robi tak szyją, jest Hipermobilność nie jest wyrokiem, ale rzeczywiście ci hipermobilni powinni jeszcze bardziej się przykładać do tego wszystkiego, co wcześniej, bo z natury są trochę bardziej narażeni na kontuzje przeciążeniowe. Powinni też unikać rozciągania, jogi, akrobatyki i tym podobnych. Typ budowy ciała, jakieś tam mikroskopijne, mówię o tym, bo są o tym wzmianki, ale nie bierzcie sobie tego za jakiś realnie wartościowy wskaźnik. Różnice długości tułowia do kończyn, tak? Postawimy tutaj 3 ludzi, którzy każdy ma 1,80 m. Jeden będzie miał bardzo długą nogę, drugi będzie miał krótki tułów i zależnie od sportu jeden bądź drugi ma trochę mniejsze szanse zrobienia sobie krzywdy. Nie bierzcie tego pod uwagę, jak lubicie rower, jeździcie na rowerze, nieważne jak jesteście zbudowani. Możemy też mieć 3 ludzi o tej samej długości nogi, a innej proporcji długości uda do piszczeli. I to też trochę będzie mogło ich predysponować bądź nie do pewnych sportów. Ograniczenia ruchomości. Tutaj odwrotnie, tak jak może być hipermobilni, tak samo możemy mieć pewne genetyczne ograniczenia ruchomości. Na szczęście kolarstwo w żadnej formie, jak sobie próbuję naprawdę, nie wymaga dużych czy zjazd, czy nawet przełaj, nie wymaga ekstremalnie dużych zakresów ruchomości, więc raczej genetyczne ograniczenia ruchomości nie powinny
odciągać kogoś od kolarstwa. Jedyne co, no to konflikt panewkowo-udowy, że ktoś nie może rzeczywiście bardzo wysoko dać kolana. Nie tyle powinien nie jeździć na rowerze, co na przykład należy dać mu trochę krótsze korby niż innym, tak? Żeby ten ruch kolana był trochę mniejszy, kosztem efektywności pozwalamy mu w ogóle jeździć. Moja druga profesja, czyli bike fitting, jest naprawdę nisko w skali zapobiegania kontuzjom. I jest to w pełni szczere. To nie jest tak, że ja sam nie doceniam swojej pracy, ja bardzo doceniam swoją pracę w każdym aspekcie, ale stricte efekt bike fittingu na zapobieganie kontuzjom jest naprawdę mniejszy niż się wielu osobom wydaje. Tak, fitting poprawia komfort, tak, można poprawić efektywność, może się po prostu przyjemniej jeździć, ale znów, jak ktoś nie robi ogólnorozwojówki, nie wysypia się, nie zarządza obciążeniami, może mieć taki fitting, a i tak go coś zacznie boleć. Jak ktoś robi dużo ogólnorozwojówki, stopniowo się wdraża w rower, buduje stopniowo te obciążenia, adaptuje się do coraz większych obciążeń, podchodzi do tego trenowania z głową, to okej, jak będzie miał 10 cm za nisko siodełko i 2 rozmiary za dużą ramę, to coś go będzie boleć. Natomiast jeśli ktoś ma tak względnie dobrze ustawiony rower, powiedzmy, że sobie sam metodą prób i błędów coś tam dobrał, obejrzał kilka filmów na YouTubie i w miarę sensownie sobie sam rower ustawił, kontra ktoś, kto miał super profesjonalny fitting, to już ta różnica w kontuzyjności jest naprawdę nieduża. Niektórzy mówią, że się zastanawiają nad fittingiem, ale właśnie mają jedną pozycję od kilku lat, trochę się boją. Pytanie właśnie, jak bardzo zła jest ta pozycja, bo może nie jest na tyle zła, jeśli jeździ w niej tyle lat i nic mu się nie wydarzyło, na nic nie narzeka, słowo klucz, to szczerze trochę może po co ją zmieniać. Ale jeśli coś mu się dzieje, jeśli odhaczymy wszystkie inne możliwe scenariusze powstania tej kontuzji czy bólu, z którym się właśnie zgłasza, tu trzeba być bardzo ostrożnym w sztuce. I nawet nie mówię o dobrze zrobionym fittingu, a mówię o metodyce zrobienia fittingu. Czyli nie można zrobić tak, że on przychodzi ze swoją pozycją i mu zmieniam nagle wszystko, bo wszystko było źle. I mu zmieniam wysokość siodełka, przesunięcie siodełka, przestawiam bloki, dodaję wkładki i nie wiem, podnoszę kierownicę i skracam mostek na jednej wizycie. Bo on zwariuje, tak. On wtedy jeszcze gorzej się będzie czuł przez 2-3 miesiące po tym. Z takimi ludźmi pracuję tak, że jak chcą ten fitting sobie zrobić, jak chcą, bo ja też nikogo nie namawiam, to na przykład dzielimy go na 3 spotkania, na 2. Pytanie, jak się też czuje samodzielnie, bo czasem mówię, ja Ci teraz zmieniłem tylko ustawienie siodełka i bloków, bo jakbyśmy zmienili siodełko, bloki, kierownicę i dodali wkładki do butów naraz, to by było za dużo. Jakbyś miał wybrać taki jeden, powiedzmy, game changer, że warto, nie wiem, zmienić kierownicę czy ustawienie bloków, od czego zacząć, co najwięcej nam da? Zależy, co nam przeszkadza, co nas boli. Nie? Tutaj prowadzisz mnie w stronę, o której rozmawialiśmy wcześniej. Gdybym miał powiedzieć, co najczęściej widzę jako jeden problem w fittingu, najczęściej muszę ludziom obniżać siodełka. A jeśli chodzi o przesunięcie przód-tył, to mniej więcej 50/50 ludzie mają za bardzo do przodu, za bardzo do tyłu i tak dalej. Jeśli chodzi o taki parametr sprzętowy, co najczęściej jest problemem, za szerokie kierownice i w rowerach górskich, i w rowerach gravelowych, w szosowych rzadziej. Gravele mają bardzo często dużo za szerokie kierownice, górale, zwłaszcza enduro, all mountain również. Tu sobie pozwolę na krótki wkręt, miało nie być dużo o fittingu, ale jak już tu jesteśmy, pod zastanowienie podrzucam Wam rzecz, że jak to jest, że mamy sobie na przykład rowery XC, i ja ostatnio zrobiłem sobie taką statystykę. Średnia szerokość kierownicy w rowerach XC nowoczesnych, czołowych powiedzmy marek, to jest 73-4 cm niezależnie od rozmiaru ramy. Czyli czy kupuje sobie rower pani 1,65 m SK, czy ja prawie 2 metry XL, mamy mieć 72. Tak, to jest, bo XC. Nieważne wzrost, nieważna długość ramion, ważne, że jeździmy XC. A teraz kupując rower all mountain enduro, czyli większy rower górski, jak to je nazywam, i pani 1,60 m w SC, i ja mam mieć 800, bo enduro. Nieważne, że ta pani 1,60 m jeździ enduro, jak jedzie tak. I rzeczywiście za szeroka kierownica w MTB do wielu problemów może prowadzić. Producenci się trochę tłumaczą tym, że przecież zawsze można przyciąć, a jak ktoś chce 800, to może mieć tą 800. Tylko po pierwsze nikt nikomu tego nie mówi, a po drugie na wielu kierownicach jest napisane nie ciąć krócej niż 740.
I to jest właśnie częsty schemat kontuzji barku, praca w za dużym odwiedzeniu. Z drugiej strony po to mamy teraz takie kąty główek, żeby nie musieć mieć aż takiego lewara, żeby tą kierownicą skręcić. Przekraczając fizjologiczny zakres ruchu w stawie, i tak jest Ci łatwiej wykonać ruch w Twoim zakresie, używając większej siły, niż musieć wygenerować trochę mniej siły, ale w niefizjologicznym zakresie. Natomiast przy bike fittingu jest też to całe zaopatrzenie akcesoryjne, jak to nazywam. I tutaj znów trochę będzie jazdy na marketing firm rowerowych. Znowu nie neguję, że pewne rzeczy mogą trochę pomagać, ale jeśli zaopatrzymy je w kolejności. Ja już nie pracuję w sklepie rowerowym, no dobra, pracuję jako fitter, ale no już nie rozmawiam z klientami i tak dalej. Wszyscy moi koledzy, którzy jeszcze pracują, pytają się mnie, jak rozmawiać z ludźmi, którzy kupili sobie pierwszy rower po 10 latach i przychodzą i chcą robić 100-120 km i pytają, jakie rękawiczki, żeby im palce nie drętwiały. To nie rękawiczki, to też adaptacja. Buty, no to pod kątem drętwienia stóp, bólu kolan, buty za duże, czy buty za miękkie paradoksalnie, o za mało sztywnej podeszwie, mogą szybciej, kolokwialnie mówiąc, męczyć kolana i stopy. Więc wcale też nie ma co podchodzić, że ja jeżdżę niewyczynowo, to nie muszę mieć sztywnych butów. Jakiś poziom sztywności buta rowerowego powinien być zawsze zachowany. Pedały. Mnóstwo słyszę o kontuzjach przeciążeniowych kolan spowodowanych zużytymi blokami, luzami na pedałach, na łożyskach po prostu i zużytymi butami. Podeszwa buta w miejscu mocowania bloku też się trochę wyciera. I nawet jak założycie nowe bloki, ale tam już jest wyrobione to gniazdo wokół bloku w podeszwie, but ma nienaturalnie dużo luzu i nie w tej płaszczyźnie, w której powinien go mieć. I to też może prowadzić do mniej kontrolowanej pracy kolan, co przy jeździe dłuższej, bardziej intensywnej może pewne dolegliwości, zwłaszcza z kolan, prowokować. Bloki bez luzu absolutnie nie ma mowy, wyrzućcie. Za duży też źle, bloki bez luzu, wpinanie się na sztywno. Wiem, że w MTB to jest możliwe tylko w krankach obecnie. No i rękawiczki. Paradoksalnie często im mniej tego żelu pada, wstawek, tym lepiej. Jeśli komuś właśnie drętwieją dłonie, czy ma jakieś problemy. Więc tu się warto zastanowić, czy może nie mam tej za dużej rękawiczki, za dużo tego wszystkiego w rękawiczce, jeśli mi drętwieją dłonie, czy się robią duże obtarcia. Jestem gotowy się z każdym z Was założyć, że tak jak sobie dzisiaj patrzymy na gwiazdy kolarstwa sprzed 20-30 lat i niestety w większości, słowo klucz w większości, bo są chlubne wyjątki, widzimy niezbyt okazy zdrowia, ludzi trochę pogiętych, ludzi trochę kulejących, ludzi nie najsprawniejszych już obecnie. Założę się o dużą kwotę z każdym, że ci, którzy dzisiaj, których obserwujemy jako tych topowych, za 20 czy 30 lat będą wyglądać znacznie lepiej. Nowoczesna wiedza o sporcie pozwoliła osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy być sprawniejsi niż kiedykolwiek. Ten proces treningowy, diety i tak dalej może być znacznie lepiej dopasowany. A jednocześnie potrafimy lepiej znajdować ten kompromis między wyciskaniem z zawodnika maksimum w wieku tych 30, 25 czy 35 lat, a długofalową sprawnością. Dlaczego tak szerokie widełki 25-35 mówiąc o szczycie formy? Po pierwsze, znów spójrzcie na obecnych sportowców. Kiedyś 35-letni piłkarz, to już się mówiło ostatni sezon, już tam go żegnamy, idzie do jakiegoś klubu na koniec kariery, pomachać kibicom, pożegnalny sezon, cześć. Dzisiaj 35-letni jest w szczycie formy. Przesunął się bardzo. Z jednej strony wiek osiągania pełnego potencjału się obniżył, bo dzisiaj mamy dużo 20-latków, którzy jeżdżą już na poziomie zawodowym, gdzie kiedyś to było oficjalnie 25, przejście na takie oficjalne przestanie być juniorem czy orlikiem, a z drugiej strony mamy prawie 40-latków, którzy są w takiej formie jak kiedyś 30-latkowie. Po drugie, ten szczyt wydolności ludzkiego organizmu jest różny dla różnych dyscyplin. Im bardziej eksplozywny, krótkodystansowy wysiłek, przykładowo XC, kryterium, przełaje, tym bardziej ten szczyt możliwych osiągów jest 25-30. Im dłuższe dystanse, tym bardziej 30-35, a nawet się obecnie bliży do 40. Nawet nie trzeba daleko szukać, spójrzcie na lokalne polskie amatorskie maratony.
Zwycięzcą Open na krótkim dystansie najczęściej jest M2, M3, na długim dystansie M4, M5 nawet czasami.